bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy robić napój. Napój bardzo zdrowy i też dietetyczny, także polecam. Będzie to napój z dyni. Mam dynię Hokkaido, a ona jest bardzo fajna, bo jeżeli kupicie młodą dynię, to możecie ją skroić nawet ze skórką, nie trzeba będzie jej obierać, a oprócz tego ma naprawdę bardzo taki pomarańczowy miąższ i ten napój będzie naprawdę miał piękny kolor. Do tego będziemy potrzebować 3-4 jabłka, cytrynę, 2-3, ja mam naprawdę takie 3 dość spore marchewki. Do jednej części, bo sobie podzielę na pół na napój, to dam troszkę, garść malin i miód do osłodzenia. Ile miodu dacie, to wszystko zależy do Was. Wiadomo, że ci, co nie lubią bardzo słodkiego albo nie mogą, dadzą mniej, a ci, co lubią słodkie i mogą, dadzą sobie miodu po prostu więcej. I to wszystko. Od czego zaczynamy? Obieramy pierw marchewkę. Ja jabłek obierać nie będę. Będziemy oczywiście to później blendować. Więc uważam, że ja ze skórką po prostu będę blendować. Tu jest dużo witamin. Niech ta skórka zostanie. Jabłka już mam umyte. Dynię oczywiście też już porządnie umyłam. I teraz tak. Będziemy dynię przekrajać i zaraz Wam powiem, czy ja ją będę obierać, czy nie. Ale tak jak mówiłam, tą dynię można jeść ze skórką. Także zaczynam od obrania marchewki. No, obieram ostatnią marchewkę. W tym przepisie, słuchajcie, warzywa, jak i owoce dajecie, prawdę mówiąc, tyle, jak bardzo chcecie mieć gęsty Wasz sok. Jeżeli lubicie bardziej gęsty, dacie ich więcej, a jeżeli lubicie mniej, ja bym chciała taki do picia, więc nie zależy mi na takiej, żeby nie był aż tak bardzo gęsty. O. Tak, marchewka do garka. Cytrynę, miód odstawiamy, maliny też. Jabłka, ja mówiłam, ja dam jabłka ze skórką. Jedynie co wykroję, to wykroję gniazda nasienne. Jabłka obrane lodują w garku. I obieramy naszą dynię. Oczywiście zaraz zobaczymy, ile damy dyni. Musimy ją przekroić na pół. Nie jest to proste zadanie, ale się da. I będziemy ją kroić na kawałeczki. Powiem Wam, że moja dynia, widzę, że pierwszej świeżości to ona nie jest. Jest po prostu długo trzymana, bo gdyby była mięciutka i młoda, to bym zostawiła jej skórę. Ale ona jest dość twarda, więc niestety nie zostawię jej tej skóry, ale nie będę obierać tej dyni teraz, tylko jak pokroję na mniejsze kawałeczki, bo wtedy łatwiej jest tą skórę obrać. Wydłubujemy nasiona. Nasiona nam nie będą potrzebne. Dajmy je z chęcią ptakom, one nam podziękują. Ptaszki z chęcią zjedzą. I kroimy. Jak pokroimy na takie kawałeczki dynię? Moja dynia miała około 2 kg. To teraz dopiero wykrajam tą skórkę, jest po prostu łatwiej. Jeżeli będziecie mieli młodą, to skórkę zostawcie. Tak. I jak już skórka jest wykrojona, o, tu jeszcze kawałeczek. Kroimy na takie kawałki i wrzucamy do garka. I tak robimy z całością dyni.
dyni pokrojam. Została mi jeszcze taka ćwiartka, ale chcę Wam pokazać też, jak stwierdzić, czy dynia jest bardzo młoda, czy nie. Chodzi też o pestki. Pestki oczywiście możecie dać, tak jak mówiłam, ptakom. Można też samemu je opłukać i obsuszyć. Im twardsza pestka i im w środku ma ciemniejszą skórkę, tym dynia po prostu jest starsza. Chcę Wam pokazać, ja już zaglądałam, u mnie pestki są właśnie ciemne i ja już wiem, że teraz mi się nie uda. Są bardzo śliskie i dlatego. Jeżeli pesteczki będziecie mieli takie, że z łupinką, o tu one mają taką ciemną otoczkę. Jeżeli z łupinką można zjeść, to znaczy, że dynia jest po prostu młoda. Ta już młoda nie jest, dlatego odcięłam skórkę. Zaraz nasypiemy dalej tutaj tą dynię. I ja uważam, że wystarczy. Ćwiartkę dyni zostawię sobie po prostu na coś innego. Zalewamy wodą. Ja zalewam wodą. Tutaj mój garnek, nie wiem czy mówiłam, ma 5 litrów. Tak, żeby wszystko pokryć wodą. Tak. I nastawiam na gaz. Gotuję do miękkości. Wszystko zależy właśnie od dyni. Na jakie kawałeczki pokroicie i jak stara będzie dynia. Czy będzie bardzo młoda, czy stara. Ale moja, tak mi się zdaje, około 30-40 minut. Na malutkim ogniu będę ją gotować do miękkości. Sprawdzajmy po prostu widelcem. Moja dynia z jabłuszkami i z marchewką się już ugotowała. Sprawdzałam, około godziny czasu gotowałam. Powiem Wam, że nawet marchewka jest bardziej twarda niż dynia. Ale już wszystko może być. I będziemy teraz blendować. Można to zrobić w takim blenderze nakładawnym, kielichowym. Ale ja zrobię w takim. Ja mam taki też duży. Przelewamy samą dynię, marchewkę i jabłka. Bez płynu. I będziemy blendować na taką papkę, żeby nie było żadnych grudek. I robimy tak ze wszystkimi owocami. Znaczy owocami dywnia chyba to też owoc, ale marchewka to nie owoc. Wybierajmy naczynia takie żelazne, ze stali nierdzewnej, dlatego że dynia wszystko nam zafarbuje. Deskę też sobie weźcie taką, którą już macie, albo szklaną deskę do krojenia dyni, chociaż ja wiem, jak uderzycie nożem, żeby nie pękło, ewentualnie jakąś taką starą, bo też Wam zafarbuje po prostu. Także na to trzeba uważać. I robimy tak z dynią, z marchewką, z jabłuszkiem do końca. Końcówkę płynu przecedzamy przez sitko. Zostało nam tyle dyni. Wszystko ląduje do blendera. Wszystko już zblendowałam. Garnek sobie wypłukałam i z powrotem przelewam płyn. I całą zawartość tego, co żeśmy zblendowali. No, chyba mi zafarbuje na pomarańczowo. No trudno. Tak.
I to, co mieliśmy w misce, też ląduje do garka. Zapalam ogień. Teraz spróbujemy, jeżeli macie ochotę, tak jak mówiłam, dać więcej miodu albo cukru. Wszystko zależy, jakie chcecie słodkie. Ja nie chcę takiego słodkiego. Daję tutaj teraz przeciśnięty sok z jednej cytryny. Wy możecie dać z dwóch. Po prostu trzeba próbować. Tak. Został mi jeszcze miód i malinki. Poczekamy, aż nam się zagotuje. Można to dać w słoiki sobie, w buteleczki. Ja jakbym dała w buteleczki czy słoiki, ja będę pasteryzować. A ile tych słoików? Wszystko zależy, ile wypijecie od razu, bo my też sobie damy za 2 butelki po prostu do lodówki, jak ostygnie, do lodówki, żeby pić taki schłodzony. I trzeba teraz spróbować. Dam troszkę miodu, ale nie dużo, ale jeżeli ktoś lubi słodkie, no to będzie musiał dać troszkę więcej. Także czekamy, aż się zagotuje. U mnie już zabulgotało, więc gaz skręcam. Dodaję miodu, ale mówię, każdy robi według siebie. Dodaję miód teraz, dlatego że będę jeszcze słoiki pasteryzować. To miód i tak by się gotował. Jeżeli nie będziecie pasteryzować w słoiki, tylko będziecie przeznaczycie to od razu do wypicia, po prostu do lodówki. Jak wystygnie, można i plastikowe butelki po wodzie mineralnej sobie nalać i w lodówce trzymać i pić taki fajny, schłodzony. A to wtedy dajcie miód, jak wam ostygnie po prostu. Będzie miał miód więcej tych właściwości, takich tych dobrych, leczniczych, niż jak po prostu już ugotujecie. Ale ja zrobię troszkę słoiczków. Dlatego dałam miód teraz, bo to dla mnie nie robi żadnej różnicy. Bo ja słoiczki będę pasteryzować. I teraz tak, tutaj przemieliłam maliny w małym blenderze. Dlaczego w małym, a nie w tym dużym za jednym zamachem? Dlatego, że ten duży nie blenduje mi tych pestek w malinach, a ten malutki po prostu robi to rewelacyjnie. Jest praktycznie, nie są wyczuwalne pestki z malin, a o to mi właśnie chodziło. I przelewamy. Pierw do butelki, albo nie, do butelki dam sobie z malinkami. Tak, do butelki dam z malinami, więc damy to. A tu damy ten. Ja już próbowałam, mi więcej cukru nie trzeba. Ja będę pasteryzować. Jeżeli uważacie, że nie trzeba, bo każdy ma inną szkołę, każdy inaczej się nauczył, to nie pasteryzujcie. Ja wstawię do gorącej wody, bo to jest gorące, do gorącej wody i od zagotowania tak mniej więcej 10 minut. Słoiki są wymyte w zmywarce. Ja zawsze w ten sposób robię. Zostawiam 1 cm wolnej przestrzeni. Tak. I tak napełniam resztę słoików. Zrobiłam 5 słoiczków. To, co mi zostało, to my już schowamy do lodówki i po prostu będziemy pić. To jest opcjonalnie, dodam właśnie taki mus z malin. Tak. I
nie będę właśnie już gotować, bo my będziemy to pić. Wystarczy wymieszać. No, wymieszaliśmy i to pójdzie do butelek, ostygnie i ja wstawię sobie do lodówki. Będziemy mieli po prostu na takie picie. Na teraz, o. Nalane. Tak, zakręcę, odstawię, żeby ostygło. Tak, tu jeszcze zostało mi na dnie, to zaraz przeleję do innej butelki sobie. Te tutaj pozakręcam, wstawię zakrętki najlepsze z klikiem. O. Do garka, w garku na samo dno ściereczkę lub trochę gazety. Wody nalewamy tyle, żeby zakrętki wystawały ponad powierzchnię wody, która będzie w garku. Tak mniej więcej dotąd, co żeśmy nalali nasz sok z dyni, marchewki i jabłka. I od momentu zagotowania się ja gotuję 10 minut, później gaz zakręcam i zostawiam tak w garku do następnego dnia, aż one sobie powoli wystygną i zaciągną. Jak zaciągną, to zrobią klik taki i już po prostu na drugi dzień sprawdzam. Jeżeli nie klika, to znaczy, że jest wszystko w porządku. Wynosimy do chłodnej i ciemnej piwnicy i taki soczek może nam postać i będziemy mieli witaminki później na zimę. Także jak Wam się przepis podobał, to nie bójmy się, gdyby nam się sok w piwnicy trochę rozwarstwił. No znaczy, jak będzie woda, a tu nam da się miąższ, nic nie szkodzi. Wystarczy go tylko wymieszać i to jest naturalne, bo ja po prostu zrobiłam na rzadko do picia. Może się tak zrobić, ale to nic nie szkodzi. Na pewno to nie jest oznaka tego, że coś się zepsuło. Także jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę. I widzimy się na następnych filmikach. Także życzę Wam smacznego. Do zobaczenia. Pa, pa.